Orłowo, niegdysiejsza osada rybacka, obecnie dzielnica mieszkalna, a zarazem uzdrowisko, perła Gdyni. Miejsce ukochane przez mieszkańców Trójmiasta, będące nieco na uboczu popularnego wśród turystów Sopotu. Być może w tym miejscu znajduje się złota plaża, uwieczniona przez Jerzego Koselę w piosence Historia jednej znajomości, legendarnych czerwonych gitar. To właśnie w Orłowie mieścił się upamiętniony przez zespół Lady Punk klub Maxim. Historia tego miejsca sięga XIX wieku. Według jednej z wersji, nazwa Orłowo odwołuje się do nazwiska rybaka Jana Adlera, który odkupił tereny dzisiejszego Orłowa od miejscowego młynarza. Należy nadmienić, że Adler to po niemiecku orzeł. Tutaj trop wiedzie nas bezpośrednio do nazwy miejscowości. Inny wariant pochodzenia nazwy dzielnicy, na poły legendarny, związany jest z wydarzeniem, które rzekomo miało miejsce w znajdującej się nieopodal wsi Kolibki, gdzie w 1666 roku, w dniu Święta Trzech Króli, miejscowi mieszkańcy dostrzegli dwa walczące ze sobą ptaki, zapewne orły. Zażarty pojedynek doprowadził do sytuacji, w której obydwa orły spadły do morza, gdzie jeden utopił drugiego. Znajdujący się niedaleko rybacy pomogli wyciągnąć zwycięzcę, który po upadku nie mógł odczepić się od martwego ciała przeciwnika. Zapraszam Was na krótki spacer po Orłowie z nutką historii w tle. Do orłowskiej plaży można dojść spacerując wzdłuż promenady Królowej Marysieńki, skąd roztacza się cudowny widok na Zatokę Gdańską, jak również na tutejsze molo oraz klif. Na jej terenie znajdziemy mnóstwo różnorodnych drzew, ławeczek, tudzież klombów. Miejsce to z pewnością jest bardzo dobrym wyborem na rodzinne spacery, nie tylko latem. Orłowskie molo początkowo służyło jako pomost dla statków. W latach swojej świetności, w okresie II Rzeczpospolitej, mierzyło aż 430 metrów. Niestety, pod koniec lat 40. zeszłego stulecia, sztorm zniszczył ponad połowę konstrukcji. Obecnie molo pełni funkcję rekreacyjną, a jego długość wynosi 180 metrów. Z jego końca można podziwiać widok na nieodległy Sopot, jak również gdańskie Brzeźno oraz orłowski klif. Spacerując wzdłuż skweru, nieopodal mola, tuż nad brzegiem zatoki, znajduje się przepiękny pomnik, upamiętniający życie i twórczość wybitnego polskiego marynisty Antoniego Suchanka, którego większość dorobku artystycznego powstawało właśnie w tym miejscu. Suchanek, urodzony w Rzeszowie, uczeń Mechofera i Wyczółkowskiego, były więzień Pawiaka i Oświęcimia, upodobał sobie polskie nabrzeże, w tym Orłowo. Jako pierwszy poświęcił swoją twórczość portom i stoczniom. W jego dziełach często pojawiał się motyw fali, jako pokazu siły życia i natury. To właśnie Suchankowi zawdzięczamy uratowanie przed zawieruchą wojenną, bitwy pod Grunwaldem oraz kazań Piotra Skargi, Jana Matejki, gdyż to dzięki jego decyzji z sierpnia 1939 roku te obrazy zostały ukryte w Lublinie. W pobliżu ławeczki Suchanka znajduje się domek Żeromskiego. Stefan Żeromski mieszkał w Orłowie między majem a wrześniem 1920 roku. Podczas jego pobytu w tym miejscu napisał m.in. utwór Sambor i Mestwin. Imiona te przypisuje się dwóm książętom pomorskim, które to stanowią punkt wyjścia, służący opisaniu kaszubskich krajobrazów. Ochrzczone w opowiadaniu przez pisarza imionami książąt pomorskich, Buki, Sambor i Mestwin, zostały ścięte przez Niemców w 1939 roku. Ponad dekadę temu, nieopodal miejsca, w którym przed wojną rosły książęce drzewa, posadzono nowe osobniki.
Przybrały one imiona swoich poprzedników, tym samym upamiętniono historię opowiedzianą przez Żeromskiego. Podobnie jak Suchanek, Żeromski przybył w te okolice zwiedziony historią miasta, podówczas powstającego z morza. Obecnie dom służy jako muzeum, w którym można podziwiać wystawę poświęconą życiu i twórczości wybitnego prozaika. Całość wystawy, dzięki umieszczeniu w niej ówczesnych mebli oraz innych elementów wystroju, jest osadzona w kontekście epoki. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów orłowskiego pejzażu jest słynny 40-metrowy klif, uwieczniony w szeregu malowniczych zdjęć i obrazów. Każdego roku Bałtyk powoli, aczkolwiek systematycznie, wydziera kawałek lądu u spodu urwistego nabrzeża. Miejsce jest między innymi wyjątkowe z tego względu. Przewidywania wskazują, że w tym tempie postępującej degradacji klifu nasze prawnuki nie będą miały sposobności do jego podziwiania. To wszystko, co na dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Jeśli zainteresował Ciebie przedstawiony film, to zapraszam do obejrzenia materiału o innych trójmiejskich plażach, zrealizowanego przez Kamila, starego ziomka, który może i potrafi, znajdującego się w odnośniku pod tym filmem. A gdybyś uznał, że ten materiał jest warty pokazania innym, to pozostaw tak zwaną łapkę w górę, ponieważ dzięki temu algorytm podpowiada tą treść innym odbiorcom i jednocześnie wpływa na moją motywację do tworzenia kolejnych filmów związanych z Trójmiastem. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.